Udało się trafić na super pogodę, cieplutko tutaj w słoneczku, a jutro ruszamy gdzieś w tamtą stronę, w te górki za nami. Dzisiaj będziemy nocować w autentycznej placówce u mojego znajomego, który mieszka tutaj w Zakopanym i ma taką placówkę. Ona jest oddalona 10 km od miasta, do której sobie często na weekendy przyjeżdża, a dzisiaj na noc nam użyczy. Także fajne miejsce i fajny punkt startowy. Tu. No to można tak. A dzisiaj wybierzemy się tą doliną, która zaczyna się tutaj. Jest to Dolina Lejowa, usytuowana pomiędzy Doliną Chochołowską z tamtej strony, a Doliną Kościeliską z tamtej strony. Standardowo naszym podróżniczym zwyczajem kawa, musli i to powinno wystarczyć. Widzicie, jeszcze jest jedna zaleta tego, że wchodzimy w bardzo nieturystycznym miejscu do Parku Narodowego, że nie ma nikogo. Tym sposobem zaoszczędzamy na bileciku po 5 zł. Żebyście nie myśleli, że nie chcemy płacić, bo chętnie zapłacę, bo te pieniądze są na ochronę przyrody, po prostu nikogo tu nie ma. Jak w tym słoneczku? Przyjemnie, cień, jest zimno. Tak. Użyłam rękawiczki, ale ten ciupnął mi, tak jest zimno. Tu pewnie już schodzimy do Doliny Chochołowskiej, czy nie? Tak, tak, bo tam była taka mała przełączka, którą minęliśmy przed chwilą i teraz sobie zejdziemy do doliny, skręcimy w tą stronę w lewo i dojdziemy pod schronisko. I tam może jakaś krótka przerwa. No, zjemy kanapki czy batoniki. Tak jest. A w dolinie ludzi sporo. Widać, słychać i czuć, że zeszliśmy do doliny. Nagle pojawił się większy ruch turystyczny i nawet samochody tu jeżdżą. Dotarliśmy do schroniska na Dolanie Chochołowskiej i chwilę przerwy zrobimy, potem zastanowimy się, gdzie dalej pójdziemy. Żółtym szlakiem na Grześ, potem Granią, na Rakoń, Wołowiec. Jak zdążymy na Ostry Rochacz, a potem zobaczymy, co dalej. Jesteśmy przed szczytem Grześ. Zaczęło wiać, więc tutaj za tymi krzaczkami troszkę nagramy, bo tam by nie było nic słychać. Wygląda na to, że cała reszta w tej grani będzie już z silnym wiatrem, także zakładamy kurtki. I nie jest zimno, słońce jest w porządku, ale jak zachodzi, zaczyna wiać, to robi się zimno. No jednak to już jest jesień, więc nie ma się co dziwić. No i ciśniemy dalej. Jak dorenda w tym wietrze? Spoko. Tylko chyba lepiej nie stać za długo. Tak.
wieje, zimno w tym wietrze. Dorenda ma troszkę lżejszy plecak, więc ma lepsze tempo niż ja. No, trochę powiem, że przeładowałem do tego plecaczka, ale to dobrze. Trzeba cisnąć pod górę z ciężkim plecakiem, wtedy zawsze jest lepsza forma. No i udało się. Jesteśmy na Rakoniu. Jak podaje słowacka tabliczka, to jest 1876. A teraz idziemy na Wołowiec, najwyższy szczyt na dzisiaj. Jesteśmy na Wołowcu. Strasznie wieje, więc nie zatrzymujemy się tu na długo. Zejdziemy to troszkę w kierunku Słowacji i no w sumie na Słowację próbujemy zejść do Doliny Jamnickiej. Jesteśmy już na Słowacji, znajdujemy się na Jamnickim Siedle, czyli przełęcz Jamnicka. Za nami Wołowiec, z którego przed chwilą zeszliśmy. 100 metrów zeszliśmy mniej więcej. Tak, tutaj jest wysokość 1908 dokładnie, a przed nami jest Ostry Rohacz. Wchodzi się tam około 40 minut, ale dzisiaj sobie darujemy ze względu na to, że dość ostro wieje i jest już późna godzina. Także my schodzimy w tamtą stronę, w kierunku Doliny Jamnickiej. Strasznie tam wieje na dole, widać po wodzie. Zobaczymy, tam jest taka chata, może do niej dojdziemy, może tam będziemy spać, albo jakiś inny wariant. To się okaże. Mamy sobotę, 19 października. Wstaliśmy wcześniej po to, żeby gdzieś sobie pochodzić po tych górkach. Tutaj za mną widzicie Rohacza. Z kolei z tej strony są stawy w Dolinie Jamnickiej. Tu są dwa stawy. Tutaj jest staw jeden niżej, a drugi jest tak jakby tu pod Rohaczem. A powiem wam, że dla takich chwil jak ta to naprawdę warto żyć, bo miejsce super, no cudowne widoki, pogoda, cieplutko, słoneczko nam przed chwilą wstało i zrobiło się cieplutko, a my idziemy na Rohacz. Postanowiliśmy, że jednak pójdziemy tam, bo mamy trochę czasu, ale zrobimy podejście, zejście, a potem dokładnie tą granią, która się ciągnie w tamtym kierunku i dalej to zobaczymy, bo tego jeszcze nie wymyśliliśmy do końca. Ale ponieważ będziemy wracać w to miejsce, plecaki zostawiliśmy na przełęczy, nie było gdzie schować, tak, że po prostu między kamieniami położyliśmy, ale mam nadzieję, że w góry nie chodzą złodzieje, a druga sprawa jest taka, że jest wczesna godzina, jeszcze nie będzie tutaj tłumu turystów, żeby się ktoś nimi zbytnio interesował, a według mapy tam i z powrotem jakieś półtorej godziny, godzinę 20 powinniśmy być, ale telefony, paszporty, dokumenty, pieniądze, takie rzeczy mamy ze sobą na wszelki wypadek. Jakby trzeba było coś kupić tam na szczycie na przykład. Tak, jakby jakaś babcia tam sprzedawała serek albo inne sprawy. Najlepsza rzecz takie chodzenie po skałkach, nie? No. Nie wiem jak
będzie zejściem, ale zobaczymy. Dalej, tylko żeby tam dojść, trzeba przejść dołem, tak jak teraz te dziewczyny idą. Myślę, że to jeszcze jest jakieś 10-15 minut może tam i z powrotem. Także zrobimy, żeby już były 2 rochacze. Dorenda, taka tutaj ścianka, łańcuchy, dasz radę? Zobaczymy. Tak. No to dawaj. Z powrotem na dole, Jamnickie Sedlo. No i już widać, że od strony słowackiej nawiewa chmurek, także troszeczkę widoki są ograniczone, ale jeszcze z rochaczy były całkiem spoko. A nasze plecaki zostawiliśmy tutaj po prostu przy ścieżce. Plecaki i kijki, bo tam, ponieważ są łańcuchy, kijków nie trzeba było zabierać. No i wygląda, że tak jak leżały, tak leżą, nikt nie grzebał. Także dalsza część wycieczki już z obciążeniem. Znaleźliśmy zaciszne miejsce, bo wiatr daje w dupę. Widoczności zero. No i masakra, bo tak wyciska ten wiatr. Wilgotno jest. Troszeczkę zrobimy zmianę planu. Teraz wejdziemy na kończysty wierch i stamtąd będziemy schodzić na Słowację do polany pod Klinem. A na tej polance pod Klinem powinien być szałas. Jeśli jest, to dobrze, chociaż ktoś słyszałem, że jest rozwalony. Ale jeśli nie, to może obok się uda ustawić namiot. Tymczasem zmykamy, bo się robi zimno. Jesteśmy na czystym wierzchu. Zaraz tu zajdziemy, najpierw kawałek przerwonym, potem szli tym szlakiem. Pogoda bardzo niezachęcająca do wędrówek, dlatego jak najszybciej stąd schodzimy.
Jesteśmy przy Raczkowych Plesach i nastał czas na zjedzenie kanapeczek, które właśnie przygotowuje Dorenda. Schodzimy i mniej więcej widać gdzieś w tym rejonie dach tego szałasu, do którego chcemy dojść. Jesteśmy w Raczkowej Dolinie, obok Koliby pod Klinem. No ale akurat trochę się spóźniliśmy, bo już 4 osoby ją zajęły, a tam jest bardzo mało miejsca, nie ma żadnych prycz. Jest po prostu taka ziemia, więc opodal, tutaj kawałeczek wyżej, rozbiliśmy się z namiotem. I tam będziemy spać. Tutaj jest to, powiedzmy, że dozwolone. Może się okazać, że jeszcze będzie zmiana planów, bo ci chłopcy, co wcześniej byli w bacówce, jednak rozłożyli sobie tam obok naszego namiotu swoje namioty i powiedzieli, że jak coś, żebyśmy przeszli do tej bacówki, więc jeśli nikt inny nie dotrze w to miejsce, to może my faktycznie będziemy w tej bacówie spać, bo tam jest takie rozsądne miejsce dla 2 osób. No, tu jest ciemno, ale może to widać. Tu jest taka prycza akurat dla 2 osób, a oprócz tego mamy tu taki mały stoliczek. Tu są jakieś zdjęcia pamiątkowe, ponieważ ta bacówka jest autentyczna. Tutaj kiedyś mieszkał baca i w czasie sezonu, kiedy się wyprowadzało na pastwiska, na hale owce, no to właśnie zamieszkiwał to miejsce. A tu jeszcze jest ta ławeczka, na której sobie przysiedliśmy na razie. A tu już mamy kolację przygotowaną, zmieszane, tylko zalejemy wrzątkiem. 7 minut gotowania i jedzonko. Pełna micha, po której ma się sił na łażenie przez cały dzień. Dorenda coś na ten temat wie. Nie no, ale przez cały dzień jeszcze potrzebowałam parę kanapek, batoników i czekoladę. No, trochę. ale to już było pod koniec dnia. No i w połowę, i na początku. I musli. Rano. Tak. I stanęło na tym, że w końcu jesteśmy w namiociku, bo przyszła jeszcze taka ekipka, 3 osoby z Polski i nie mieli namiotu, więc poszli spać do bacówki. No i nie jest źle, namiocik jest fajny, będzie ciepła noc, więc spokój. Dobranoc.